Dobra. Zaczynasz? Zacząłeś? Zacząłem. Będziesz teraz pukał, jak jest w telewizji robię? Możesz nie pukać, jak pracujemy, trochę nas Tak, to rozprasza. trochę nas to rozprasza. A tak najpoważnie, jak to powiedzieć? No zaczęliśmy chyba, zreaktywowaliśmy kanał YouTube Up Karol Timer z tym właśnie wejściem. Będzie się bardzo dużo działo. Wasze prośby zostały wysłuchane. Ale tak na poważnie myślę, że mamy co pokazać. Mianowicie zaczyna się bardzo, bardzo poważny projekt w naszej firmie. Mimo że w pewnym sensie Bartek już nad nim pracuje 14 miesięcy, jeżeli chodzi o projekt główny, natomiast przygotowawczy to jeszcze kolejne 2 lata były, tak? No około już 4 lata temu zacząłem nad tym pracować. 4 lata, ale też sam projekt jest niepowtarzalny, więc stąd jest ten ciężki, ten długi okres pracy. Stoi za nami auto, jest tak naprawdę jedyny na świecie egzemplarz Jaguara w specyfikacji Le Mans. Auto, które widzicie, nie posiada w ogóle karoserii i praktycznie kilkadziesiąt lat wielkiej historii próby zbudowania tego auta. Tak, samochód był budowany przez człowieka, który w latach 60. był jednym z inżynierów Jaguara i rozwijał ten projekt razem z ekipą, dywizją wyścigową Jaguara. Wiele części w ogóle, które jest w tym samochodzie, było albo użyte z części, które były w samochodach, które się ścigały po torach i były po prostu nieużywane albo zmieniane, więc oni wykorzystali, po prostu zaczęli używać te rzeczy, ale przede wszystkim technologii, bo silnik, który generalnie jest silnikiem 3.8 litra z Jaguara pierwszej serii Flat Flory Type'a, jest tu potężnie zmodyfikowany. Silnik, który tutaj widzicie, był nigdy nie uruchomiony na tym samochodzie. Znajdowało się w nim kilka innych silników, które były testowane na torach. Jest to ostatnia, najwyższa wersja, która pojawiła się w tym samochodzie. Tu jest stopień sprężania bliski 14, 13,8. Założone są potężne gaźniki, jest specjalnie zaprojektowany kolektor do tego samochodu, układ zapłonowy. Natomiast de facto nigdy to nie zostało stestowane w 100% na torze, ale bardzo dużo historii tego auta zostało odkryte. No i tak przypuszczam, że może to być jeden z najdłużej budowanych samochodów w historii, bo biorąc pod uwagę, że pierwsze elementy zostały wyprodukowane w latach 60., mamy prawie 2020, a samochód jeszcze nigdy nawet nie miał zbudowanego nadwozia, nie? Warto też zobaczyć detale. Dużo rzeczy, części w samochodzie, które teraz widzicie, są to rzeczy współczesne. Jedna z osób, która była właścicielem tego samochodu, a tych właścicieli takiego nieodbudowanego auta było wielu, zaczęła próbować reaktywować ten projekt do wersji drivable chassis, rolling chassis, czyli do testowania tego pojazdu bez karoserii. I stąd właśnie nowoczesne układy, które miały dać możliwość poruszania się tego samochodu i zobaczenie, w jaki sposób to działa. Natomiast nigdy się to nie udało. My z Bartkiem podeszliśmy do tego projektu troszeczkę w inny sposób i może pokażemy Wam, co będziemy budować. Tak naprawdę jest to wizja projektu, która została przedstawiona właścicielowi, który obecnie zakupił ten samochód 14 miesięcy temu. Zaczęliśmy dzisiaj program, ponieważ wczoraj, mówiąc kolokwialnie, podpisaliśmy kontrakt rozpoczynający budowę tego pojazdu i otrzymaliśmy możliwość publikacji po stronie polskiej, ponieważ zleceniodawcą jest brytyjski właściciel. Natomiast w Wielkiej Brytanii ze strony właściciela będą publikacje dotyczące tego procesu budowy. Natomiast u nas pojawi się ten cykl na naszym kanale YouTube, gdzie będzie można obserwować sprawę troszeczkę inną niż programy, które do tej pory widzieliście z naszym udziałem, ponieważ jest to typowy coach building. Cały samochód zostanie wyprodukowany praktycznie na nowo. Oczywiście karoseria, wszystkie elementy, które na nim widzicie, będzie to typowa produkcja. Ale wydaje mi się, że może zaczniemy od tego, że pokażemy relację z naszego ostatniego spotkania z klientem, w którym doszło do zaakceptowania wstępnie projektu. Więc może po prostu zobaczcie, obejrzyjcie, co się działo. Before it was a little bit flat here, and this was a problematic corner, you know, for the manufacturing. yeah. So this, as you can see, is a little bit
more flowing. Well, that's a straight line there, but on the other one it looks like it curved up. Yeah. I like the straight line, but on the one before it sort of went. Oop. Yeah. Oh, only slightly. Yeah. Yeah, it's a very slight change, but now it has one flowing line with the windscreen, you know, going to the back, able to fit in the car now. Yeah, because there we Oh, have because your that's- scan, Yeah. so as you can see now there is a little bit of headroom. So your head was coming out the top of it before. Yes. Yeah. but now we have your scan, so we put your Phantom, and we will be using your Phantom on the car. So there's a few possibilities how we can open the rear trunk bonnet. But it might be if the subframe might not be strong enough at the back to take it, or Yeah, Because we, you know we which made the way- high frame inside, so that will picture be. with all the angles on it. That was. Yeah. It's a similar. Oh, hang on. Yeah, it's a similar system to the E-Type, but this would be aluminium, so it Then would be was- lighter. Can you just do that picture? We can send all of the pics on your computer if you want it. Okay. Yeah. This will be better, but of course, please make the films. That will be good to. Well, what I'd like to do is another feature for the Jaguar magazine, but I'll send it to you, and Okay. then you can okay it. Perfect. Okay, great. isn't there sometimes Well, I on said the we inside, take the pins out and take the Yeah, whole body out. or we can do that. So. as long as there's nothing underneath it when you open it, you dent the end Yeah. so close to the floor. Although this kind of opening is also nice because you can really show everything that's under the hood. Like in the, I've seen a But nice. it's harder to get at that end of the Yeah. engine. Tutaj mamy w tej chwili już wizję, którą Bartek ustalił z właścicielem tego samochodu. Natomiast bardzo ważną rzeczą jest, że to nie do końca jest tak, że właściciel może o wszystkim sam zadecydować. Ponieważ ten samochód jest produkowany ze współpracą brytyjskiego Jaguar Club, który będzie decydował o tym, czy auto będzie mogło zostać zarejestrowane jako historyczne. I tu należy wyjaśnić, że jeżeli jest sytuacja taka, że projekt nie został zakończony, jest jakaś pewna możliwość stworzenia karoserii, ale musi to być zgodnie z zaleceniami klubu Jaguara. Tak, moglibyśmy zrobić tak naprawdę bardzo dużo rzeczy i zrobić, czy wykorzystać jakieś elementy, nie wiem, nowoczesne typu lampy diodowe i tak dalej, co w tym przypadku byłoby fatalną decyzją. W związku z czym cały design jest w taki sposób przygotowany, żeby mogło to uchodzić za coś, co mogło wyjść spod ręki inżynierów z lat 60. z Jaguara. Sytuacja wygląda na tyle skomplikowanie, że samochód, który będziemy produkowali teraz na nowo, dzięki akceptacji klubu Jaguar zostanie zarejestrowany w Wielkiej Brytanii jako pojazd z datą produkcji 1965 roku. I to jest celem naszej pracy, więc jest to wyjątkowe wyzwanie dla naszej firmy. W tej chwili wiemy już, że został zaakceptowany ten projekt ze względu na wszystkie detale, które Bartek w tym projekcie umieścił, które nawiązują do historii Jaguara, ale również osadzają ten projekt dokładnie w danej dekadzie, kiedy on był wyprodukowany, czyli nie ma tutaj rzeczy nowszych niż one były wtedy w tym roczniku. Zresztą tak naprawdę nawet nie wiemy, jaki będzie kolor tego samochodu. Tak, teraz jesteśmy jeszcze na etapie uzgadniania ostatnich szczegółów z właścicielem. Ja mi się bardziej w ogóle czarny podoba, tak? Żeby troszkę pokazać, żeby Czarny jest naprawdę super opcją tutaj. Generalnie w ogóle też sprawa wyglądała tak, że projekt został zaakceptowany, natomiast właściciel pojazdu jest osobą dosyć wysoką. No i odbywały się u nas, nie wiem, czy Bartek możesz odnaleźć, odbywały się skany pojazdu, w który wsadziliśmy kierowcę w celu takim, żeby Bartek mógł stworzyć potem fantoma jego programowego, którym będziemy operowali podczas dalszego projektowania pojazdu, ponieważ tutaj cała dokumentacja i projekt jest 100% wykonywany od nowa, czyli nie posiadamy jakiejkolwiek dokumentacji. To ja jeszcze tylko dodam, bo właściciel jest dosyć wysokim gościem, a samochód w pierwotnej wersji był zaprojektowany na wysokość 40 cali, czyli tak jak słynny Ford GT40. No i to jest samochód, który słynie z tego, że jest bardzo niski. Więc tutaj no, to jest już po modyfikacjach. Po modyfikacjach nadwozia, gdzie widać, że czubek jego głowy mieści się w kabinie.
Trzeba pamiętać o tym, że bardzo wiele, jak nie całość samochodów produkowanych na wyścigi specjalne było produkowane pod konkretnego kierowcę, czyli rozstaw pedałów, położenie drążka zmiany biegów i tak dalej były dedykowane dla jednego kierowcy. Tutaj mamy podobną sytuację, ponieważ to auto jest tak ciasne. Po bokach tego auta będą się znajdowały zbiorniki paliwa. Z tyłu będzie zamontowany specjalny firewall, więc mamy bardzo duże ograniczenia, jeżeli chodzi o przestrzeń w projekcie. Więc w tej chwili Bartek postać naszego kierowcy z założeniem, że nie przytyje, wprowadzi do pojazdu i osadzi pedały, inne rzeczy w odpowiednim miejscu. Używaliśmy też technologii VR, która pozwoliła nam wejść do kabiny, która w rzeczywistości jeszcze nie istnieje, po to, żeby zobaczyć, ocenić pola widzenia. I okazało się, że okna, które były w pierwotnej wersji, nie wiem, czy ja gdzieś tu mam nadal, tutaj jest pierwotna wersja projektu. Bartek zaprojektował ten kształt okna. Okazało się, że jest bardzo ograniczone pole widzenia i dzięki technice VR, kiedy weszliśmy do naszego projektu, musieliśmy spowodować zmiany tych cięcia linii okna. Bo zmienimy kolor, to będzie lepiej widać, na jakimś jaśniejszym, aby nie żółty. Jak to wygląda. Kilka rzeczy jeszcze klub Jaguara pozwolił nam zmienić, mianowicie podczas budowy tego prototypu bardzo duża część konstrukcji, no może przesadzam z tym, że dużo, ale przede wszystkim rollbar, który był troszeczkę niedoceniany w tamtych czasach jako element bezpieczeństwa, był wykonany z rury, bo taka była technologia. My troszkę chcemy pójść w technologię lotniczą, która częściowo tutaj w konstrukcji była wtedy użyta i dostaliśmy zezwolenie na to, żeby robić elementy w sposób taki, że będą to elementy po prostu wykonane. Może nie masz jakieś zdjęcia, żeby pokazać, o czym rozmawiamy. Wiesz co, to może załączymy po prostu do filmiku. I z ciekawych rzeczy, może pokaż, jak ten samochód, mamy kilka jego zdjęć, jak wyglądał w latach 70., ponieważ tak jak wspomniałem, samochód przechodził przez ręce wielu właścicieli i każdy z nich miał własną wizję na to, jak to auto ma wyglądać, więc ona się zmieniała. Migrował wydech, zmieniał swoje pozycje. Na szczęście samochód nigdy nie był rozbity, po prostu jest to nieskończony projekt, więc... Tutaj jeszcze też widać. Tak, tu jest kolejna wizja tego samochodu, więc jakby... Bo to jest w ogóle skan fragmentu ze starej gazety, która pisała o tym projekcie. I projekt jest po części owiany tajemnicą, bo nie cała historia jego jest znana, ale no tą historię będziemy jeszcze w międzyczasie odkrywać razem z obecnym właścicielem tego samochodu. No właśnie, właściciela też na pewno będziecie mieli okazję poznać, oczywiście, jeżeli Was zainteresuje ten temat, bo no, jest to temat, który będzie trwał dosyć długo, dlatego że planujemy odbudowę, produkcję tego samochodu na okres około 18 miesięcy. Projekt będzie podzielony na etapy. W przyszłym roku planujemy mieć poruszającą się jednostkę w wersji prototypowej bez nadwozia, czyli będziemy na torze testować mechanizmy, będziemy robić silnik od nowa. Generalnie samochód będzie odbudowany, te mechanizmy, które mamy, od zera, ale natomiast cała konstrukcja będzie dokończona i kilka wad produkcyjnych na projekcie postaramy się naprawić. Więc pokażemy Wam kilka propozycji, kilka rzeczy. Jeżeli jesteście zainteresowani zobaczyć tego rodzaju projekt coach buildingu, produkcji samochodu, który na pewno nie jest tak szalenie ekscytujący i z tygodnia na tydzień nie ma takiego postępu jak odrestaurowanie pojazdu i bardzo dużo czasu będziemy spędzać przy rzeczach nudnych, czyli projektowaniu, obliczaniu, wykonywaniu części, ponieważ tych części nie można zamówić. My do tego auta mamy tylko to, co widzieliście. Nie jesteśmy w stanie kupić niczego poza filtrem oleju i świecami, więc wszystko będzie produkowane. Więc ostrzegamy, to nie jest dynamiczny projekt, to jest prawie 2 lata żmudnej pracy inżynierskiej, elementów w aucie nie jest dużo. Natomiast rzeczy, które uważam za ciekawe, które zawsze chciałem pokazać, to jest produkcja karoserii, bo do tej pory w żadnym z naszych programów nie pokazywaliśmy tego, czym się zajmuje nasza firma, a zajmuje się w głównej mierze produkowaniem nowych nadwozii samochodowych. Zatem to jest nasz stan początkowy projektu. Wszystko, co posiadamy, żeby rozpocząć ten projekt, widzicie teraz. Mamy dosyć dużo elementów mechanicznych w samochodzie, które można wykorzystać do odbudowy historycznego Jaguar Special. Natomiast całą resztę, której w tej chwili nie posiadamy,
będziemy musieli wyprodukować i mówiąc najprościej, celem naszym jest właśnie Wam to pokazać. Coś, czego jeszcze nie było na naszym kanale, czyli produkcja części, sposób projektowania tych części, w jaki sposób dobieramy materiały, jak się je cechuje, trochę więcej prac konstrukcyjnych, inżynierskich. Oczywiście na pewno nie będzie to tak samo ciekawe jak oglądanie czystego wykonawstwa, czystego rzemieślnictwa, ale w pewnym sensie Filip uwielbia, kiedy ja coś nagrywam, uruchomić wszystkie maszyny, żeby dźwięk. Ale to jest część właśnie materiału z warsztatu, więc to też proszę zrozumcie, że będziemy robić to w takiej, a nie innej wersji, czyli tak jak nam dam możliwość nagrania materiału w sytuacji 1 do 1, w jakiej się znajdujemy. W taki sposób chcemy łączyć materiał. Zaczynamy projekt Jaguar Le Mans.